Hej, hej, tu Sysia, zapraszam Was na kosmetyczkę miesiąca. Zrobimy sobie wspólnie pielęgnację, podsumujemy kosmetyczkę maja. O matko, jest już czerwiec. Masakra. No i zrobimy sobie wspólnie makijaż kosmetyczką czerwca. Będzie całkiem sporo nowości, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Pamiętajcie o zostawieniu kciuków w górę i oglądamy. Zacznę sobie od serum z Basic Lab, serum ujędrniającego i została mi go już taka resztulka dosłownie. Za kilka dni powinnam skończyć to serum. Krem aktywnie rewitalizujący pod oczy. Sorry, jest jeszcze wcześniej, Jestem trochę zaspana jeszcze. Ten krem bardzo przyjemny, podoba mi się. No i SPF z Holika. Niech się to wszystko wchłanie i podsumujmy sobie kosmetyczkę maja. Widziałam w komentarzach, że spodobał Wam się ostatnio format kosmetyczki miesiąca, więc w tym miesiącu chciałam zrobić tak samo, dlatego nie będę recenzowała wszystkich kosmetyków, bo wiele z nich się powtarza. Tylko powiem Wam o moich jakichś takich hitach, ulubieńcach albo recenzjach nowych produktów. Więc moim hitem był ponownie serum z Rococo z Glam Shopu. Bardzo przyjemne, leciutkie serum pod makijaż. Mega komfortowe, uwielbiam. Następnie podkład Eveline Better Than Perfect. Używałam go sporo razy w tym miesiącu, w ubiegłym miesiącu i jest to bardzo fajny podkład. Nie dziwię się, że tak wiele z Was pisało mi o nim i zachwalało. I jak mówiłam o nim gdzieś tam na Instagramie, to też dostawałam mnóstwo komentarzy, wiadomości, że jest super, że też używacie. Faktycznie bardzo fajny podkład. Po pierwsze, pięknie wstapia się ze skórą, ładnie z nią pracuje. Nie jest mocno widoczny, krycie ma takie średnie, więc bardzo fajny podkład na co dzień i ładnie się utrzymuje w ciągu dnia. Jak dla mnie jest hit. Kolejnym podkładowym hitem były tłumacze z L'Oreala. No to jest świetny podkład. On się tak pięknie rozprowadza, tak pięknie wtapia, ma ładne krycie, dużą gamę kolorystyczną, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Uwielbiam te podkłady. Ich nawet nie trzeba, wiecie co, jakoś precyzyjnie rozprowadzać, żeby tutaj się nic nie smużyło. On się w ogóle nie smuży. On po prostu, jego można tak i on już jest wtopiony. No to jest po prostu coś pięknego. Bardzo unikatowa formuła dla mnie tych podkładów. No i buzia wygląda przepięknie, jakby miała taki leciutki, taki blur na twarzy, taki leciutki Photoshop. Na pewno będę w tym miesiącu po nie sięgać, bo po nie sięgałam bardzo często, kiedy zależało mi po prostu na zrobieniu szybkiego make-upu, takiego, żeby był upiększający, ale tak po prostu na szybko, ciach. To właśnie tych podkładów używałam, tego podkładu. Także coś pięknego. No kolejny hiciorek, mój ukochany, no to jest paletka Viva, o której już mówiłam. Bardzo często jej używałam, bardzo ją lubię, jest cudowna. Ale też miło było mi wrócić do paletki Oriental, bo uwielbiam ten bronzer. No jest fajnie, że został wypuszczony teraz w wersji takiej pojedynczej, że nie trzeba kupować całej palety, bo jest naprawdę wart uwagi. Bardzo łatwo się rozprowadza, pięknie się wtapia ze skórą, ma ciepły odcień, ale wygląda bardzo naturalnie. I właśnie bardzo łatwo się go używa tak, wiecie, bezwysiłkowo, że nie trzeba się jakoś tak koncentrować na tym makijażu, więc fajny. I w tym miesiącu najczęściej sięgałam po paletkę Niezłe Ziółko, bo robiłam z nią odcinek, także niedługo się pojawi na kanale. Bardzo przyjemna paletka, jak na moje gusta, ma trochę za mało matów, ale też da się wyczarować dużo ładnych makijaży. Ale fajne ma te odcienie, bo są niby takie przygaszone, ale jednak wiecie co, jak się ich zaczęło tak używać, to się okazują całkiem fajne i takie całkiem wiosenne. Tyle z podsumowania, malujmy się. Mam tutaj takie pudełeczko, w które włożyłam różne nowości, więc jak czegoś w tym pudełeczku nie będzie, to sobie będę brała oczywiście z szafeczki, ale chciałabym się skoncentrować na tych nowościach. Let's go! Zaczynamy od podkładu Wet n Wild Photo Focus, podkład, który kupiłam z polecenia mojej kursantki i to jest wersja rozświetlająca, odcień Soft Ivory. Opakowanie już mi się tak średnio podoba, bo widzę, że jest ze szpatułką, ale lepsza i tak taka szpatułka, którą możemy sobie trochę wydłubać tego podkładu, niż taki, wiecie, typowo wylewany, więc nie jest źle. Zobaczymy, jak to w praktyce po prostu będzie szło z używaniem. Tutaj wyłożyłam sobie trochę i używam pędzelka z Glam Shopu, też ostatnio używane przeze mnie bardzo namiętnie. No i właśnie tutaj kupiłam z polecenia, bo jest niedrogie, a ponoć daje przepiękny efekt na skórze.
Taki bardzo świeży, także zobaczmy. Odcień widzę, że jest już dla mnie za jasny, ale no zamawiałam przez internet, więc wiecie, nie wiedziałam za bardzo, jaki odcień wybrać. No, bardzo ładnie to wygląda. Krycie ma średnie, więc jakieś takie niedoskonałości też fajnie tutaj wyrównuje. Troszeczkę widzę, że powchodził mi w pory, zaraz Wam pokażę na zbliżeniu. Widzicie, jak ktoś lubi porządek, nawet pryszcze w rządku wyskakują. No, wykończenie ma bardzo ładne, ten podkład. Troszeczkę go widzę w porach skóry i to mi przeszkadza. Myślę, że gąbeczką mógłby się po prostu lepiej prezentować na skórze. Pędzelkiem troszkę zostawia smugi i już po czasie robi się taki mało plastyczny, więc jak teraz tutaj go nakładam i poruszam, to widzę, że się tak zaczyna smurzyć, więc trzeba, wydaje mi się, może z nim szybko pracować. Spróbuję go sobie doklepać zwilżoną gąbeczką. Zobaczymy, czy to troszeczkę pomoże wizualnie. Z tym, że ja mówię tutaj o takich naprawdę drobiazgach, szczegółowo, bo tutaj z daleka no, skóra wygląda bardzo ładnie. I tutaj nie mam się absolutnie czego przyczepić, tylko z bardzo bliska widzę, że troszeczkę gdzieniegdzie gdzieś tam pochodził w pory skóry. O, okej, jest lepiej. Więc to nie jest miłość od pierwszego wejrzenia, ale ma potencjał. Przejdę sobie teraz do kamuflażu z Glam Shopu. Używałam go w ostatnim teście i właśnie może wykorzystam go sobie, żeby zakryć parę niedoskonałości. Przepraszam, doskonałości, bo przecież jesteśmy wszystkie doskonałe. Czy to widać? Ma być widać. Tu jeszcze coś miałam. Róbcie fotki. A pod oko leci Spec Expert. Też polubiłam się z nim, ale właśnie to będzie fajny czas, żeby go mocniej potestować w tym miesiącu. W tym miesiącu wybrałam sobie korektor, którego dawno nie używałam i jest to Touche Eclat Yves Saint Laurent, więc troszkę bardziej buzi, ale wiecie, raz na jakiś czas można, a jest to bardzo fajny korektor. To jest odcień 2, jakby ktoś pytał. W razie czego znajdziecie wszystkie kosmetyki też w opisie. Lecimy dalej i lecimy z pudrem. To zacznijmy sobie od woalki pod oko i pędzelka z Glam Shopu O131. On też jest taki lekko ścięty tutaj, tak po skosie, więc pod oko wydaje się być c'est pas perfect. No toż to wygląda pięknie. Nie mam żadnego nowego pudru, więc użyję sobie i w tym miesiącu będę używać Claressy Blur. Nałożę go dzisiaj na całą twarz, bo będę chciała użyć całkiem sporo bronzera. A właśnie, może jakiś kremowy bronzer, żeby trochę to ogarnąć. Dobra. To przypudrowałam sobie tylko centrum i wezmę sobie kremowy bronzer od Danessy Myricks. Lubię wracać do tego bronzera, bardzo go kocham. Zacznę sobie od aplikacji takim skośnym, płaskim. Ojeju, przepraszam Was, ale normalnie dzisiaj, nie wiem, jeszcze mój mózg się nie obudził, czy coś. Płaskim pędzelkiem do podkładu, Sysia. I rozetrę to dokładniej tym pędzelkiem po podkładzie, czyli Glam Shop T132. Wychodź lustro z kadru. I tym ubrudzonym pędzlem, na którym już praktycznie nie ma produktu, klepię sobie dosłownie całą twarz, właśnie żeby przywrócić kolor. Zobaczcie, ktoś używał za jasnego podkładu? I don't know. I jeszcze sobie dogąbeczkuję całość. I mogę przejść do przypudrowania całej twarzy. Ojej, no coś mi dzisiaj nie styka na złączach. Przecież jeszcze mam kremowy róż, no. Dobra, trudno. Jak mi się nie będzie chciało to rozcierać, to będzie moja wina. Słuchajcie, kupiłam ostatnio sobie coś tak słodkiego, co mi po prostu się kojarzy z dzieciństwem. Nie wiem, czy Wy tak mieliście, czy mieliście coś takiego w swoim dzieciństwie. Takie sztyfty, w których zmieniało się końcówki. Można było, tak wiecie, przekładać z góry do dołu i były tutaj takie sztyfty z kolorem i to były, wiecie, jakieś różne kolory, na przykład na oczy, albo na policzki, albo na usta. I takimi sztywcikami się bawiło za dzieciaka, a kupiłam sobie właśnie ostatnio z Berry M Nanotino za około 30 zł taki sztywcik, gdzie mam 4 odcienie pomadko róży. No i po prostu jak to zobaczyłam, to się zakochałam. Jest po prostu to przeurocze. No zobaczcie, jak to wygląda. I może użyjemy sobie którego? Może tego różyczku jaśniutkiego.
I tak jak już tam parę razy zdołałam użyć tego kosmetyku, to wydaje się naprawdę fajny, ładnie się rozprowadza, ma dosyć dobry pigment, nie taki przesadny, ale naprawdę dobrze są napigmentowane. Och, i całe szczęście, wszystko się ładnie roztarło. O! I też można nakładać na usta. No może sobie na razie, bo może nie ten odcień konkretnie, może ten. Bo czuję, że mam takie suche, jakieś takie spieczone, piekące, niespieczone. Dawno nie brałam do kosmetyczki miesiąca żadnego rozświetlacza, bo pracuję głównie nad zużywaniem rozświetlacza z Project Pan, ale wiecie co, zatęskniłam sobie troszeczkę za pokusą z Glam Shopu. Bardzo lubiany przeze mnie rozświetlacz. Leży od kilku miesięcy nieużywany, bo po prostu albo testuję nowości, albo zużywam starości. A on jest bardzo, bardzo przyjemny. I co teraz? Czy ja chcę jakiś suchy bronzer, czy coś jeszcze? Może użyję sobie paletki z Claresy All Set. Dawno też nie używałam, nie mam żadnych nowości, także troszkę tego bronzera. Niewielką ilość nakładam dosłownie wszędzie, żeby właśnie nie było takiego kontrastu teraz między na przykład ciemnym policzkiem, a bardzo jasną skórą. Idąc za ciosem takiego wakacyjnego looku, może zrobię sobie parę piegów. A co? Sięgam po pomadę, rozrzedzam ją Duralinem i maluję sobie na palcu kilka kropeczek. I stempluję. Mój ulubiony sposób na piegi. Wczoraj próbowałam zrobić piegi cieniami do brwi i wyszły takie wyraziste i takie ciemne, że musiałam je zmyć. Jednak piegi muszą być dosyć jasne i ciepłe, więc najlepiej kosmetyki, które mają jasno-brązowy kolor. No po prostu coś pięknego. Swędzi. Komary się zaczęły, wiecie. Mam trochę nowości do brwi, też widzieliście w ostatnim odcinku. Tutaj z NYXa różnego rodzaju kleje, maskary, kredki, pisaki. I kupiłam też ostatnio kredkę z Eveline, bo widziałam, że jest bardzo polecana ten konkretny odcień taupe. I to jest Micro Precise Brow Pencil. Wodoodporna kredka, więc może jej sobie użyję. Bardzo lubię, jak jedna ze stron takich kredek ma przezroczystą skówkę i widać, gdzie jest skówka, szczoteczka, a gdzie jest kredka. Niezła przeprawa dzisiaj przez mój mózg. Fajny ma kolor. Taki prawdziwy taupe, chłodniejszy. Oj, będzie wielu Polkom pasować. Bardzo fajny kolor. Fajna, precyzyjna kredka. Bardzo przyjemnie się pracuje. Nie jest za miękka. Bardzo fajna kredka, słuchajcie. Normalnie powiem Wam, że w kwestii brwi mamy na tyle dobre produkty w drogerii. Tutaj nawet nie ma co inwestować w jakieś drogie Chanele. To jest bardzo dobry produkt. Pięknie. Już gotowe. Ale jaja. I może utrwalę się którąś z tych maskar, może tą dark brown, bo ją otwierałam. To opakowanie jest tak wygodne. Ta szczoteczka jest taka fajna. No NYX naprawdę robi dobrą robotę w kwestii brwi. Ale mam dzisiaj ładne brwi. W kwestii nowości zostały mi już tylko produkty do ust, więc oczy sobie zrobię po prostu tak jak chcę. Zacznę sobie od bazy. Troszkę przypudruję powieka. No nie, komar tu gdzieś lata. A tam siedzą pająki i się śmieją. Bo ja je zostawiam, a one nie pracują tak jak powinny i nie zżerają tych komarów. Nie rozumiem naszej tutaj współpracy. Panowie, do roboty. Ja nie zabijam pająków, szkoda pająków. Ale komary już zabijam. Bardzo, bardzo mam ochotę wrócić sobie do tego brązowego eyelinera z Glam Shopu w kolorze mleczna czekolada i tym sobie zrobimy dzisiejszy makijaż. Delikatnie rozrzedziłam sobie płynem Duraline, żeby miał taką bardziej lekką konsystencję, to nie będzie ciągnął mi powieki. I sięgam po skośny pędzelek Hakuro H85 i maluję. I teraz mam wrażenie, że ciągle komar na mnie siada.
Przestałam do Was mówić, nie wiem, czy bardziej dlatego, że skupiona jestem na robieniu makijażu, czy bardziej dlatego, że próbuję słuchać komara, czy tutaj gdzieś lataj, czy nie, siada mi gdzieś tam na ramieniu. Zaznaczę sobie też kącik. Mam oba oka, więc teraz wezmę sobie troszkę cienia tego, to jest suflet czekoladowy z paletki słodko-kwaśna i delikatnie zagruntuję sobie tą powiekę, żeby nie była lepka. A jak już mam tą paletkę, to na mokro nałożę sobie kwaśny. Dobrze się nakłada. Myślałam, że będę potrzebowała białej bazy, żeby był widoczny. Ale na mokro, powiem Wam, bardzo ładnie się nakłada. Tu będzie wychodzić druga połówka. Co Wy na to? No po prostu ten look to jest coś pięknego. Mam nową maskarę od Maybelline Surreal, ale nie chciałabym jej jeszcze otwierać, póki nie zużyję tych, co mam otwarte. Mam otwarte dwie i ta mi się kończy, więc wiecie co, zużyję sobie tą i po prostu zacznę używać tej, bo po prostu szkoda mi otwierać tylu maskar. Więc dzisiaj ta, najwyżej wplotę ją w jakiś odcinek, żeby dać Wam znaka, jak się sprawdza. Ależ mamy make-up jeny! Przechodzimy do najbardziej ekscytującej dla mnie nowości, czyli do takich olejków do ust i w ogóle jaki kolor match tutaj z moim make-upem. Przypadek. To są olejki Fat Oil Lip Drip z NYXa. Takie olejki z kolorem, no oczywiście z wyjątkiem tego, ale one wyglądają tak prześlicznie, są takie cute. Zobaczcie, one mają takie przeurocze, duże aplikatory. Jak pokazałam mężowi, to powiedział, że wygląda jak bazia kotka. Czyli te, wiecie, takie, no bazie po prostu. Pachną takimi malinowymi cukierkami, jakąś taką mambą malinową, czymś takim. I myślę, że do tego makijażu taki ciepły kolor, czyli 06 Follow Back, będzie ideolo. Te generalnie są takie z kolorem jakby matowym, w sensie są błyszczące, ale po prostu ten ma drobinki, no. To chciałam powiedzieć. Użyję sobie kredki. To jest NYX Line Loud w odcieniu 7 Total Baller. Tych olejków można używać solo, albo właśnie z konturówką, albo też na jakąś pomadkę. W ogóle te kredki są też bardzo przyjemne. Kupiłam ostatnio też tą Line Loud, ale w odcieniu 13 Fierce Flirt i są super takie mięciutkie, tak fajnie suną po ustach. Nie są za miękkie, żeby się tam rozpadały, ale bardzo leciutko się robi nimi obrys. Ale po chwili te kredki zastygają i robią się bardzo trwałe. O, zobaczcie, tu już nawet nie chce się rozetrzeć, widzicie? Ładne, taka fajna zastygająca formuła. Więc te kredki wrzucam do kosmetyczki miesiąca. Mam jeszcze taki czerwony odcień, jeszcze go nie otwierałam, więc na razie zostawiam tak. I ostatnio kupowałam też troszkę inny, też z NYXa, ale to jest po prostu lip pencil w odcieniu Pale Pink i go też sobie wrzucę. Szukałam zamiennika ostatnio mlecznej czekolady z Glam Shopu, więc kupiłam parę konturówek. No i przechodzimy do Fat Oilu i lecimy. Ale piękny kolor. Jest taki cieplutki, wiecie, troszkę pomarańczowy, troszkę brzoskwiniowy. Zobaczcie, że te olejki w ogóle się nie kleją. To jest mega plus. Napiszcie mi, który z tych kosmetyków zainteresował Was najbardziej, na którego recenzji i testowaniu mam się skupić w tym miesiącu i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co macie zrobić. Do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.